najbardziej? Najbardziej boję się samotności. Ostatnio na jakichś zajęciach rysowałyśmy chyba idealną imprezę, coś takiego. I byłam ja, leżąca w wannie, z brokatem, ze znajomymi, z jakimiś dziwnymi psami, więc to chyba nie to. To chyba nie taki idealny dzień. Ale myślę, że taki spokojny i na chillu, bez pracy, bez obowiązków. Warto. My rozmawiałyśmy ze sobą wcześniej. Od toksycznych relacji trzeba się odcinać i to dość szybko. Chociaż czasami nie wydają się toksyczne, to jednak chyba trzeba się chwilę zastanowić. I jednak przemyśleć, czy warto coś dłużej ciągnąć. Z takich pozytywnych rzeczy to chyba wyjazd do Amsterdamu. Spontaniczne kupowanie biletów i spontaniczne wyjazdy i głupie pomysły łącznie z wypożyczaniem samochodu na lotnisku. Przeprowadzając się do Krakowa, zaczęłam studia na UJ-cie. Studiowałam 3 lata socjologię, ale od początku czułam, że to nie to i każdy obrany egzamin jeszcze bardziej mnie utwierdza w tym przekonaniu. Znaczy, jedyne z tych studiów pozytywne, co wyniosą, to chyba przyjaźnie. I na 3. roku postanowiłam tę socjologię rzucić, co... nie wiem. Myślę, że to tak koniec końców był dobry pomysł. Może dość szalony i nieprzemyślany wtedy, ale teraz wiem, że dobry. I przez rok chodziłam na różne kursy, żeby zrobić teczkę i poszłam na egzaminie i na SP i to na UP. No i się dostałam na wzornictwo, na Wydziale Sztuki. Takie też mega rozwijające, bo nie wiem, na designie zrównoważonym czy na innych rzeczach, jak poruszysz takie tematy dość mocno społeczne, to co się teraz dzieje, nie wiem, akcja ze słomkami do picia, zastanawianie się nad tym, jak coś zaprojektować, żeby jeszcze bardziej nie zaśmiecało tego świata, albo coś, żeby było bardziej ergonomiczne i później się zwraca uwagę na takie rzeczy. Ja się śmieję, że po wzornictwie idąc do sklepu przestałam przepłacać za niektóre rzeczy, bo wiem, jak to jest zrobione i z jakiego materiału, i że to wcale nie jest tyle warte. Boję się, że gorszy. Chciałabym, żeby był lepszy, ale chyba to nie idzie wszystko w dobrą stronę i nie chodzi mi nawet o to, jak zaśmiecamy naszą planetę, ale też chodzi mi o ludzi i ich podejście. Jestem trochę starsza i w sumie pracując na selekcji, to przez te kilka lat co roku w styczniu przychodzi nowe, nie wiem, powiedzmy pokolenie, nowy rocznik, który już może do tego klubu wejść i jest zupełnie inaczej. Na przestrzeni tych kilku lat zmieniło się tak podejście różnych ludzi i to, jak się zachowują, że trochę mnie to przeraża. Czym to się charakteryzuje na przykład? Ja się śmiałam zawsze, że to jest zupełnie inne pokolenie, że moja mama ma inne podejście do czegoś, ale ja sama widzę, że nawet, nie wiem, różnica 6 lat to już jest dużo i też już się ma zupełnie różne podejście. Nie wiem, rocznik, który jest pełnoletni już teraz, z 2000, nie wiem, ci ludzie wydają mi się strasznie wyniośli, że im się wszystko należy. Tak, nie wiem, zero empatii. Jest telefon, jest Facebook, jest Instagram. Ważne, żebyśmy mieli dużo lajków, żebyśmy mieli dużo znajomych, a w takich kontaktach na żywo to nie ma z nimi o czym rozmawiać. Ja nie mówię, że to są wszyscy, tak? Nie chcę tu generalizować, ale częściej się jednak spotykam z czymś, że dla ludzi liczy się bardziej to życie w sieci niż takie relacje międzyludzkie. Boże, jak socjologicznie. Nie wiem, dla mnie nie ma. I nigdy nie starałam się kogoś oceniać na podstawie tego, jak wygląda i co robi, tylko raczej jakim jest człowiekiem, bo nie da się tak. Nie potrafię tak kogoś oceniać, ale to w jakim, nie wiem, teraz w społeczeństwie żyjemy, jak to wszystko jest
ukształtowane i trendy i to, co widzimy w telewizji, to jest... No można wpaść w kompleksy i to takie dość spore. Ja wiem, że są różne kampanie, które, nie wiem, pokazują rozstępy u dziewczyn, które coraz bardziej starają się nas jakoś uświadomić, że no tak nie jest. Nie nałożymy w życiu filtru z Instagramu i nie wyjdziemy na ulicę, ale u nas w Polsce wydaje mi się, że tego jeszcze nie jest. Nie jesteśmy jeszcze tak świadomi i jednak dziewczyny mają kompleksy, nie wiem, nie wyjdą na plażę. Ja się sama śmieję, że 100 dni do bikini i znowu nie zdążyłam. No ale jest coś takiego, że każda z nas się tym przejmuje, mimo że no, jest jaka jest. Nie mam wpływu na to, że mam taką budowę ciała, że nie wiem, mam śmieszne stopy, krótkie nogi, no tak po prostu jest. A jednak mimo tego, nie wiem, oglądamy jakieś rzeczy w gazetach, w internecie i dalej się tym przejmują, mimo że ta świadomość jakaś jest większa, to nie wiem czemu. Nie wiem, czemu on ma taki wpływ i czemu każda z nas się tak tym przejmuje. Mówię chyba o dziewczynach, nie wiem, czy faceci tak mają. Moja największa wada? Ojej. Strasznie chcę postawić zawsze na swoim, a nie zawsze to jest dobre. Ale też czasami uważam, że moją wadą jest to, że jestem taką pedantką, bo ciężko jest mi czasami usnąć, jak wiem, że są jakieś kubki w zlewie. Więc niby to jest czasem zaleta, ale to też jest wada. Ale to tak z takich weselszych wad. Ale tak, no lubię postawić na swoim. I nie da mi się czasami nic powiedzieć. Myślę, że serce. Dlaczego? Bo jak się kierujemy rozumem, to za bardzo zaczynamy analizować wiele rzeczy i zadawać sobie pytania, które są totalnie zbędne, a jednak to, co nam podpowiada serce, to chyba jest takie najważniejsze.